nie przyszedł jeszcze na świat, a był już w 3 obozach. Najpierw w Auschwitz, potem w Zaksich, czyli w Kudowie-Zdroju na Dolnym Śląsku, żeby dotrzeć tutaj do Kleinschenau, czyli do Sieniawki. Tutaj chłopiec urodził się gdzieś nad tą halą, w brudnym, prowizorycznym szpitalu, który został tu urządzony przez doktora Józefa Mengele. Dzisiaj w Dolnośląskich Tajemnicach opowiem Wam o kobietach, które pracowały i rodziły w tym miejscu. Podobóz Gross-Rosen w dzisiejszej Sieniawce jest jedną z najmniej poznanych filii tego wielkiego obozu. Dziewczyny, które tutaj przyjeżdżają, są to przede wszystkim węgierskie Żydówki. Są bardzo młode. One muszą być bardzo silne, sprawne fizycznie, żeby w tych halach pracować na rzecz III Rzeszy. W Auschwitz zjawiło się 2 cywili szukających 500 kobiet do pracy w Zeitwerke. Zgłosiłam się dobrowolnie. Zapędzono nas do łaźni. Musiałyśmy się rozebrać do naga. Nagle wiadomość. Przyjdzie Mengele. Panika, strach. Mengele wkroczył. Szum pracujących urządzeń, nasze krzyki i krzyki Niemek z SS, nie mogących nas uspokoić. To wszystko powodowało chaos. Wtedy Mengele rozkazał: mamy klęczeć, i wyciągnął bicz przygotowany do uderzenia. Jego oczy wyglądały jak oczy wściekłego zwierza. Przemówił do nas: jeśli nie będzie ciszy, zaprowadzę was wszystkie nagie żywcem do ognia. Dziewczęta pracują w tych halach dla zakładów Junkersa i tutaj też rodzą się ostatnie dzieci w Gross-Rosen. Jak to się działo, że ten potężny obóz stał się 4. w Europie, jeżeli chodzi o liczbę kobiet? W styczniu 1945 roku w obozie Gross-Rosen i w jego filiach było ponad 25 000 kobiet. Same Żydówki, głównie polskie i węgierskie. I te węgierskie miały ogromne problemy w ogóle z dostosowaniem się do tej rzeczywistości obozowej. Dlatego, że one nigdy nie były w gettach. Dość długo węgierscy Żydzi byli chronieni, dopiero kiedy zostali wysłani do Auschwitz. A stamtąd, między innymi do Gross-Rosen, dziewczyny zobaczyły, w jak groźnej, w jak strasznej są sytuacji. Pierwsze węgierskie Żydówki trafiają do Gross-Rosen już w kwietniu 1944 roku do podobozu Pożyci. Jest ich wtedy 1000. 500 przyjeżdża potem do dzisiejszych Pieszyc, tam gdzie stoi przepiękny, wspaniały pałac. Podobno mieszkają w budynkach gospodarczych tego pałacu. Część dojeżdża tutaj, do Kleinschenau, czyli do Sieniawki, w której opuszczonych pomieszczeniach dzisiaj jesteśmy. Wiemy o tym, że 20 października 1944 roku z Auschwitz wyjeżdża kolejny transport. To jest 1000 węgierskich Żydówek. Kolejne młodziutkie dziewczyny, bo tym razem niektóre z nich mają nawet 13 lat. One będą pracować dla przemysłu III Rzeszy i one mają nadzieję, że ta podróż z Auschwitz, które tak naprawdę jest drogą do śmierci, że ta podróż uratuje im życie, ponieważ w Auschwitz dowiadują się, że tu gdzieś szuka się kobiet do pracy. Co innego wielki obóz, w którym brakuje wszystkiego, a co innego jakieś oddalone, nieznane miejsce, w którym być może uda się przeżyć. Ale one się przeliczą, przynajmniej bardzo wiele z nich. Dziewczyny, którym wydaje się, że uciekły z Auschwitz do lepszego świata, są w szoku, kiedy w podobozach Gross-Rosen pod koniec 1944 i na początku 1945 roku widzą, jak przychodzi potwór, którego pamiętały z Auschwitz, czyli Józef Mengele. Józef Mengele, który od 18 stycznia pracuje już w Gross-Rosen, po prostu robi selekcję, jakby nigdy nic się nie wydarzyło. Po prostu pracuje tak, jak do tej pory. Z relacji jednej z więźniarek wynika, że w podobozach po prostu wybiera chore kobiety i wysyła je w bliżej nieznane miejsce. Jedną z takich selekcji wspomina Chava Kremer.
Doktor wskazuje 10 kobiet. Jedna to Węgierka, pozostałe to młodziutkie Polki pomiędzy 17 a 25 rokiem życia. Więźniarki zeznają, że wybrane robotnice zostają przeniesione w nieznane im miejsce. Hawa Kramer była tak słaba, że z trudem utrzymywała się na nogach. Starsza obozu zaaranżowała jednak tę sytuację tak, żeby dziewczynka mogła oprzeć się o ścianę, czego Mengele nie widział. Mengele mnie wprawdzie rozpoznał, ale nie wybrał mnie przy tej selekcji. Praca jest wyjątkowo ciężka. Nie tylko przy maszynach, nie tylko w halach produkcyjnych, ale także przy wyrąbywaniu lasu, potem przy kopaniu okopów. Z 1000 dziewcząt po kilku dniach 40 jest niezdolnych do pracy. Wiele z nich umiera. W Dolnośląskich Tajemnicach opowiadałam Wam już historię Trudy Sojki, która tu, w Sieniawce, urodziła dziewczynkę, która wkrótce zmarła. Ale pytanie jest inne, ile kobiet w Grossrosen tak naprawdę było w ciąży i jak to było możliwe? Wyjaśnienie jest dość proste. Kiedy zostały złapane, kiedy zostały przywiezione do Auschwitz, nikt nie wiedział jeszcze, ich ciąża nie była widoczna. I dopiero kiedy zostały przewiezione do filii obozu Grossrosen, do pracy, po jakimś czasie widać było, że oczekują na dziecko. Co się z tymi dziećmi działo? Tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jest relacja tak zwanego starszego z kancelarii obozowej, miał na nazwisko Breuning, który twierdzi, że te kobiety, kiedy już urodziły, były zabierane do głównego obozu i tamte dzieci były po prostu zabijane trucizną. Również w filii obozu na dzisiejszym terenie Czech, w Krakau. Dzieci, które się tam rodziły, były po prostu zabijane. Wiemy przynajmniej o kilku takich przypadkach. Ale są również informacje o tym, że kobiety w zaawansowanej ciąży były gdzieś wywożone. Gdzie? Tego też do końca nie wiadomo, ale z całą pewnością kilka, jeżeli nie kilkanaście z nich trafiło właśnie tutaj, do Sieniawki. W obozie Krakau Mengele pojawił się dwukrotnie, 20 stycznia i 20 marca 1945 roku. Po selekcjach wybrane przez niego kobiety zostały odesłane właśnie do Kleinschenau. Dlaczego? Dzieci, o których mówię, zamordowane w Krakau, zginęły na rozkaz tamtejszej komendantki. Jaką trzeba być kobietą, żeby wydać rozkaz o zabiciu, o zamordowaniu nowonarodzonych dzieciaków? Komendantka z Krakau powiedziała ciężarnej więźniarce, że powinna wszystko zaaranżować tak, by jej dziecko się nie urodziło. Przyszła matka odmówiła. Na świat przyszedł zdrowy chłopiec. Komendantka przyniosła jakiś płyn i kazała go podać noworodkowi, ale sanitariuszka nie wykonała rozkazu. Być może miała świadomość, że wojna wnet się skończy. W tym samym obozie 6 grudnia 1944 roku urzędnik stanu cywilnego o nazwisku Junge pisze następującą notatkę. Po osobistej rozmowie z Lagerführerem Erstenbergiem, Hauptsturmführerem dr Entresem, lekarzem obozowym oraz sekretarzem policji kryminalnej, Erstenberg zdecydował o przeniesieniu matki z dzieckiem w zwykłym trybie, bez rejestracji. Co oznacza ten tryb bez rejestracji? Brzmi to bardzo, bardzo groźnie. Może oznaczać, że dziecko zostało z matką przeniesione do innego podobozu i tam po prostu zamordowane, albo że, jak to bywało, dziecko to trafiło razem ze swoją mamą do obozu Bergen-Belsen. Tak naprawdę nikt nie wie, ile dzieci urodziło się w obozie Grossrosen, dlatego że prawdopodobnie czasami komendantki obozu w tych filii kobiecych w ogóle nie zgłaszały narodzin dzieci. Czy wobec nich również był stosowany ten tryb bezrejestrowy? Tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że tu, na terenie Kleinschenau, czyli dzisiejszej Sieniawki, w marcu 1945 roku zostaje zorganizowana prowizoryczna izba porodowa. Uważa się powszechnie, tak twierdzą badacze niemieccy przynajmniej,
że kazał ją stworzyć tutaj Józef Mengele. Po co? Po co on tworzy w tym miejscu izbę porodową? Być może powód jest bardzo prosty. Mengele widzi, że wszystko już się kończy, że za chwilę będzie musiał uciekać, więc szuka argumentu przetargowego, żeby pokazać ewentualnie po wojnie, że przecież nie był aż taki zły. To jest jeden z pomysłów. Był również pomysł, że Mengele chciał tutaj, w Sieniawce, nadal prowadzić swoje okrutne eksperymenty z Auschwitz. Nie wiemy, ile w tym jest prawdy, to jest jedna z wielu hipotez. Natomiast chłopiec, o którym opowiadałam wam na początku, który jeszcze w łonie matki przeszedł przez 3 obozy, przyszedł na świat tutaj 7 maja 1945 roku i żyje do dzisiaj. Mieszka w Waszyngtonie. Z dokumentów jego matki wynika, że kiedy była już w wysokiej ciąży, znajdowała się w podobozie w Kudowie i tu została po prostu przewieziona, żeby urodzić swoje dziecko. Edith Stern i Hani M. wspominają, że na porodówce w Sieniawce jest prymitywnie, a ich lekarka ma tylko igłę i nitkę i swoje doświadczenie. Strażnicy zachowują się przyzwoicie. Matki dostają lepsze jedzenie, karmią piersią. Teren dawnego obozu Klein-Schenau to jest miejsce absolutnie niewiarygodne. Mieści się tutaj szpital dla nerwowo chorych. Mieszkają tutaj jak gdyby nigdy nic ludzie. Tu w tych budynkach dookoła są mieszkania, są garaże. Natomiast dawne budynki, w których mieszkali czy to jeńcy wojenni, czy odbywała się praca, po prostu są zawalone śmieciami i w każdej chwili mogą runąć. Zresztą widać tu wszędzie, że jest tu mnóstwo gruzu i śmieci. Zobaczcie, ile zostało jeszcze z tego obozu, bo to prawdopodobnie są miejsca do mycia, to są łaźnie. Widać, że tutaj ktoś chyba czegoś szukał. Pytanie, czy takim miejscom nie należy się trochę pamięci? Czy pomnik, który wzniesiony został dzięki między innymi Łużyckiej Grupie Poszukiwawczej, grupie zapaleńców, która tutaj pracuje, wystarczy? Ciekawa jestem waszego zdania. Piszcie do nas. Dolnośląskie tajemnice.